I cyk, 2 miesiące nowego roku już za nami. Kilka bardzo ciekawych premier już się pojawiło, a przed nami jeszcze trochę do końca roku. Napiszcie w komentarzach, w co graliście w ostatnich 2 miesiącach, a my już przejdziemy do marcowych premier gier na konsolę, które przykuły moją uwagę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i zaczynamy! Na liście tej nie pojawi się Wulong Fallen Dynasty, bo mimo że gra wygląda bardzo zjawiskowo, to z tego co widziałem jest to kolejny Soulsowy klon, a tego typu gry to po prostu nie moja para kaloszy. Przejdźmy sobie więc prosto do jednego z moich ulubionych tytułów, Dead Cells, który już 6 marca otrzyma bardzo ciekawy dodatek Return to Castlevania. 2 nowe poziomy, 3 bossów i nowa historia, a do tego 14 broni, 20 strojów i 51 utworów ze ścieżek dźwiękowych z różnych odsłon serii. Wraz z Richterem Belmontem i Alucardem będziemy polować na Drakulę i śmierć, przedzierając się poprzez hordy nowych, starych przeciwników. Na Switchu można już zrobić preorder, ale poczekam aż będzie dostępna wersja na PlayStation i wtedy kupię od razu na wejście. A jeśli chcecie, to mogę zrobić z tego streama, więc dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli takie coś w ogóle oglądać. Kolejny tytuł trochę trudno ogarnąć z trailera, ale Oni, The Road to be Mightiest Oni to gra akcji osadzona na magicznej wyspie podzielonej na 3 regiony. Kuta, mały Oni, którym kierujemy w grze wraz z pomocniczym duszkiem, biją się i ganiają po wyspie z różnej maści potworami. W jakim celu? Nie mam pojęcia, ale wygląda to naprawdę ciekawie. Można też będzie rozwijać zdolności naszych bohaterów, a może antybohaterów, poprzez walkę, jedzenie świecących grzybów i uciekanie przed potworami w formie jakiejś dziwnej zabawy w berka. Trudno mi powiedzieć cokolwiek więcej o tym tytule, ale przyciągnął moją uwagę na tyle, że dodam go do mojej listy. O co kaman w Oni The Road to be Mightiest Oni będziemy mogli się przekonać 8 marca na PC, PlayStation 4 oraz 5, a także na Switchu. A już dzień później, 9 marca na PC, Playaki, Xboxy oraz Switcha będziemy mogli sięgnąć po kolejną, odnowioną część japońskiego horroru, gdzie aparat fotograficzny służy nam za narzędzie obrony przed duchami. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, w Europie seria znana również jako Project Zero, w chronologii jest wcześniej niż zeszłoroczny remaster Maiden of Blackwater, ale to nic, gdyż chyba oprócz mechaniki oba tytuły nie mają ze sobą związku fabularnego. W Masce Zaćmienia Księżyca 3 dziewczyny wracają na wyspę, na której kiedyś były więzione. Wraz z jeszcze 2 innymi zmarłymi w dziwnych okolicznościach. Ale nie pamiętają z tego okresu absolutnie nic i próbują rozwiązać zagadkę z przeszłości.
Poplątane, ale brzmi ciekawie i bardzo chętnie wezmę się z tym tytułem za barki, ale dopiero jak sięgnę po wcześniejszy remaster. 16 marca, po 4 latach obecności na PC-tach, na PlayStation 5 i nowych Xboxach ma się pojawić strategia ekonomiczna Anno 1800. Grałem kiedyś w jedną z pierwszych odsłon tej serii i bardzo mi się podobało, choć za pierwszym razem nie ogarniałem co i jak, więc najnowsza odsłona z piękną grafiką przemawia do mnie bardzo. I wiem, że strategie na konsolach mogą być trudne do kontrolowania, ale nie bójcie się, jest możliwość zatrzymania gry, więc można podejść do budowania naszego imperium na spokojnie. You can see it in every machine, trade route, and metropolis. We have taken the road of progress, reaching distant lands, establishing new settlements, expanding an empire. We are made to do more. Standing on the edge of a new era. Only our visions got us here. A teraz coś ciekawego dla szczęśliwych posiadaczy PlayStation VR 2. 21 marca ma się pojawić drugi rozdział The Walking Dead Saints and Sinners o podtytule Retribution. Akcja ponownie dzieje się w Nowym Orleanie, wieża próbuje zdobyć całkowitą kontrolę nad miastem, a naszym tropem podąża nieugięty człowiek z siekierą. Nowe bronie, nowe miejsca i więcej akcji. Gdybym już się zaopatrzył w nowe gogle, to jest to jeden z tytułów, po który z pewnością chciałbym sięgnąć, bo część pierwsza, mimo że jej do tej pory nie ukończyłem, bardzo mi się podobała i co najważniejsze, nie powodowała u mnie choroby lokomocyjnej. Good and evil no longer exist, Tourians. There is only survival. Perhaps you have heard the stories about me. That I am mad. That I devour human flesh. Derek's a psycho. You're gonna need more firepower, and I can connect you with a friend of mine who has access to it. Welcome to the revolution, tourist. Some call you a hero. Others say you are a menace. New Orleans must be raised in order for it to rise again. This ends with her reigning supreme, or us taking the tower down. Once and for all. If you live through this, don't you forget who told you the truth. I offered you salvation, and you chose death! Czasem pojawia się taki film interaktywny, obok którego nie mogę przejść obojętnie. Nie inaczej jest i tym razem z Not for Broadcast, w którym będziemy kontrolować i cenzurować nadawane w telewizji programy. Do dyspozycji mamy całą masę sprzętu rodem z lat 80. i podobno ma być nawet dość zabawnie. Not for Broadcast jest już na PC od ponad roku, a 23 marca wjedzie także na PlayStation i Xboxy i jako narzędzie szkoleniowe dla stacji telewizyjnych. Let's have a go with this whole democracy thing. Okay. And here we ballymala. Good stuff. Brilliant! So, A mysterious symbol has appeared overnight. Could this be the daring first move of a silent resistance movement? Yeah, a government, a Bond, Peter Clement. There are some pissants who just don't know how to be. An attempt was made to censor some acknowledgement. What? Are you joking? we're only getting started. No disrupt. No resistance. Oh, Alex, you're going to get me in trouble with that. Your channel is a f***ing disgrace. I'm sorry, it's very hot. But before we all hand off our freedoms, should we ask them who we're hanging over? Please, we can't cut to the ads. Give us a hug. If you fire a single shot, Initial estimates put the death toll into the millions. Mr. Blundercatch, I understand you're upset, but we can...
Jesus! Well, if that doesn't distract you from the world outside, I don't know what will. That's all coming up on tonight's National Nightly News. W ten sam dzień na PC i Switcha ma się także pojawić długo wyczekiwana przeze mnie gra, w której będziemy kontrolować przebieg historii zapisanych na kartach książki. Storyteller wygląda bardzo ciekawie i chociaż po trailerze widać od razu, że nie ma tu nieskończonej ilości kombinacji przebiegu opowiadania, to i tak jestem ciekaw, jakie rezultaty będę mógł uzyskać przy różnych kombinacjach. It can also end the other way around. You see, as a storyteller, you tell the tall tales of love, royalty and betrayal, monsters and suspense, and shocking murder. Of course, sometimes characters get lost in the wrong place, show up at the wrong time, or sometimes they need a little nudge in the right direction. And it is up to you to lead these characters to the ending they deserve, for better or for worse. So if you can reunite the family, solve the mystery, reverse the curse, or even defy death, then maybe you can write the book of Storyteller. Coming soon. A 24 Capcom kontynuuje serię remake'ów i po wielkim sukcesie Resident Evil 2 i trochę mniejszym części trzeciej na PC, PlayStation 4 oraz 5, na PlayStation VR 2 oraz Xboxy X i S trafi uwspółcześniona wersja Resident Evil 4. Przez wielu uważana za najlepszą odsłonę serii gra przeniesie nas do jakiejś małej wioski w Europie, gdzie Leon zostaje wysłany z misją uratowania porwanej córki prezydenta. No a tam potwory i dziwni wieśniacy. Jak to w Europie. W oryginał nie grałem zbyt dużo i nie mam z nim żadnej emocjonalnej więzi, ale bardzo chętnie sięgnę po tę odsłonę, jako taką odskocznię od wielkomiejskiego biegania w Resident Evil 2. It's always like this with you. How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her. You can't save anyone. What's gonna happen to me? We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Sorry, bad traffic. One combat chopper complimented Hunnigan. Ha ha! This is kind of fun. Ahead! You're kidding. A teraz coś innego, bo gra, która ma się pojawić na PC i urządzenia mobilne 28 marca. Terra Nil to taki odwrócony city builder, gdzie odnawiamy zdewastowaną powierzchnię planety. Stawiamy wiatraki, szklarnie, pompy, by przywrócić bieg rzekom i inne tego typu konstrukcje, by na martwych obszarach znów zakwitło życie. Grałem w wersję demo i jestem urzeczony tym, co się dzieje na ekranie, a jednocześnie zdziwiło mnie to, że Terra Nil pojawi się na mobilkach, a o wersji konsolowej póki co nie wiadomo nic. Żeby jednak zagrać na telefonie, musicie mieć apkę Netflixa i wykupiony w nim abonament. Tak samo jak było to w przypadku drugiej części Valiant Hearts.
I ostatni tytuł, który 30 marca pojawi się na PC, PlayStation 4 i 5, Xboxy X i S oraz Switcha i który jest platformerem, w którym możemy zmieniać się w potwory, by walczyć z 7 grzechami głównymi, to Saga of Sins. Wygląda na interesującą, angażującą, pełną dziwnych zagadek i wyzwań, więc będę ją miał na oku. Do tego jej wygląd ewidentnie inspirowany jest witrażami, więc dość ciekawe rozwiązanie łączące estetykę gry z jej tematem. Need to be entered, be they sinful or innocent. Enter their minds to hunt down and purge the 7 deadly sins. However, contrary to the minds of sinners, innocent minds offer puzzles, skill tests, or riddles, rewarding you with valuable loot that may aid you on your quest. When inside a villager's mind, you will manifest as one of 4 demonic creatures, each with individual skills and shot types. The werewolf has a fierce triple shot, and his revelation howl can shatter cracked glass. The gargoyle's flame breath is very effective against flying enemies, and only he can light braziers or burn crates to clear a path. The griffin boasts a spread shot and a handy wall climb to reach new heights and uncover even more secrets. The 4th demonic creature, however, is a great mystery and may not appear as one might expect. That is all for today's letter. Are you ready? To transform into demonic creatures, enter the villagers' minds, and atone for all our sins. Are you prepared to uncover the truth that lies beneath Sinwell? Or will your faculties fail you? Do not worry. I won't leave you out in the rain. Greetings from Sinwell. Yours faithfully, Master Ulrich. I to tyle na marzec. Dajcie znać w komentarzach, na jakie tytuły wy czekacie i czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale pierwsze wrażenia z któregoś z wymienionych tytułów, a ja się już z wami żegnam. Zostawcie lajka, jeżeli wam się podobało i do następnego. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Gdzie aparat fotograficzny służy nam... Po 4 latach obecności na... Tak się przysunę. Gdybym już zaopatrzył się w nowe goble. Nowe goble. To jest to jeden z tytułów... No... Odnawiamy zdewastowano... A jednocześnie zdziwiło mi. Wzięło i mi zdziwiło. I to... Dobra, okej. Więc dość ciekawe rozwiązanie łączące estetykę gry z jej tematem.